Cześć! Dzisiaj mamy 30 listopada, ostatni dzień listopada, czyli Andrzejki! Bardzo się cieszę. Tym bardziej, że udało mi się załatwić przepis, który chyba od dzieciństwa ścigam. I to dosłownie ścigam, bo zawsze chciałam wiedzieć, jak oni to robią. Jak oni robią takie ciasteczka z wróżbą. Także złapałam, jest mega, jest super. Troszeczkę poprawiłam, żeby był troszeczkę smaczniejszy, lepszy niż te, które dostajemy, prawda, do naszych obiadków zamawianych na wynos. Także podobno smakują troszeczkę jak naleśniki, troszeczkę jak pancake'i. Ja zrobiłam bardziej w stylu ciasteczkowym, o delikatnej nutce cytryny, także powinny Wam przypaść do gustu. No chyba, że nie lubicie cytryny, to możecie dodać naprawdę cokolwiek innego, ale przepis jest krótki, trwa godzinę czasu od momentu, kiedy zaczęłam robić do momentu, kiedy kompletnie skończyłam. No i poza tym, że jest pyszny, że mamy kontrolę nad tym, co mamy tam w środku, jakie wróżby, co dzisiaj bardzo się może wielu osobom przydać. No to słuchajcie, to jest wow, jak rozwalenie zagadki, która była od zawsze i niemożliwa do zgadnięcia. Także łapcie za widelec, mąkę i resztę składników i spotykamy się przy piekarniku. Tutaj macie listę składników. I zaczynamy od pocięcia kartek w paski i wypisania na nich wróżb, dlatego że to tak naprawdę zajmie Wam najwięcej czasu. Na papierze do pieczenia rysujemy 3 średniej wielkości koła. Do miski wlewamy 2 białka, pół łyżeczki ekstraktu z wanilii, pół łyżeczki ekstraktu cytrynowego i 3 łyżki stołowe wcześniej już roztopionego masła. Mieszamy do połączenia się składników i odstawiamy na bok. Do osobnej miski wsypujemy pół kubka cukru, pół kubka mąki, 1,5 łyżeczki skrobi ziemniaczanej, coś nie chce wyjść, i 1/4 łyżeczki soli. Całość mieszamy, a następnie przesiewamy przez sitko do mokrych składników. Znowu mieszamy, a kiedy ciasto zgęstnieje, należy dodać 1 łyżkę wody. No i mieszać do uzyskania konsystencji ciasta naleśnikowego, albo powiedzmy bardzo gęstej śmietany. Mniej więcej coś takiego. Na blachę wykładamy papier z wyrysowanymi obręczami do dołu. Spokojnie, będą wciąż widoczne od drugiej strony. Na każdym kole rozprowadzamy 1 łyżeczkę ciasta, tak żeby powstała naprawdę cienka warstwa, prawie prześwitująca, ale równa.
Nakładamy za jednym razem tylko po 3 ciasteczka, gdyż po wyjęciu z pieca ciasto bardzo szybko twardnieje. Dlatego trzeba je od razu składać, pomimo tego, że jest naprawdę gorące. Nie będzie to problemem przy tej porcji. Spróbujmy zmniejszyć temperaturę do 150 stopni Celsjusza i przytrzymać około 5 minut. No i teraz wyszły pięknie. Przewracamy na drugą stronę. Kładziemy wróżbę na środku ciasteczka. Zaginamy na pół. Łapiemy za rogi i zaginamy je na rancie kubka. Żeby ciastko się nie rozprostowało, wsadzam je do formy na muffinki. Tylko trzeba to robić bardzo, bardzo szybko, bo ciastka są bardzo gorące. No, żeby dobrze zjeść, trzeba troszkę pocierpieć. Ale w tym wypadku naprawdę warto. Przydałoby się mieć teraz dłuższe paznokcie. No i tak to wygląda. Ciasteczka z wróżbą są już gotowe. No i jak? Chyba Wam się spodobało, bo kurczę, no bardziej prosto chyba już naprawdę być nie może. I to takie dobre. Powiem Wam tak, była taka góra, ale no niestety już się zbyła. Zaraz jak tylko dopadłam telefonu, żeby się pochwalić rodzinie i najbliższym znajomym, no to każdy oczywiście chciał dostać wróżbę, także zdążyłam tylko nakręcić parę razy, jak wyciągam swoją ręką ciasteczka dla znajomych i w wirtualnym sensie przesyłam im, co im tam dzisiaj wywróżyłam. Ja miałam tą przyjemność, że mogłam wszystkie zjeść. Na pewno odcierpię troszkę później, ale nie narzekam, jestem bardzo zadowolona. No i żeby Wam pokazać, jak to jeszcze wygląda, jedną wybiorę teraz. No więc ciasteczko wygląda tak. Naprawdę mi się udało. No i co? Łamiemy. O! Ewidentnie czekam na czyjś telefon. Chyba nawet wiem od kogo. No, słuchajcie, zostało mi jeszcze 7 ciasteczek. Także jeżeli ktoś zapomniał dzisiaj do mnie zadzwonić, no to czekam. Ale musicie się pospieszyć. No i co? Mam się czym obiadać póki co. Na razie!